Siemka, ja jestem Adacho i wracamy do mangi Bloodlines, Dragon Ball Bloodlines, a konkretnie do ostatniej części, która obecnie jest w internecie wrzucona ostatnio już przy nagrywaniu przedostatniego odcinka. Mówiłem, że to jest ostatnie, co już jest wrzucone do internetu, a potem pojawił się rozdział 7. Mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. Mam nadzieję, że w momencie, w którym będziecie to widzieć, będzie już kolejny rozdział, ale ja jestem cierpliwy, ponieważ ta historia jest przygotowywana przez grupę osób i na pewno też potrzebują czasu, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik. Nie wiem, czy pamiętacie, co było ostatnio, więc być może ten obrazek troszeczkę wam odświeży pamięć. Jeśli chodzi o wątek Trunksa, on sobie cały czas siedzi w tej komnacie ducha i czasu i trenuje przeciwko swoim... No, myślałem na początku, że może jakimś demonom, ale okazało się, że po prostu zastanawiał się, jaka będzie najfajniejsza nazwa superataku, którą sobie może wymyślić. Jeśli chodzi o Gotena, Yamcha i Tapiona, ci rozmawiają tam ze sobą na pałacu Kamiego. Piccolo swoją drogą w sumie nie było w poprzednim rozdziale, nic chyba nie straciliśmy, bo Piccolo w tej mandze za dużo nie wnosi. No ale rzecz, która chyba najbardziej mnie zastanawiała, rogacze, czyli porucznik Parówka i komandor Kiełbasa znaleźli się w laboratorium doktora Zero, gdzie znaleźli źródło nieskończonej energii. I to jest coś, co myślę, że może w tej historii dużo namieszać. Mieliśmy jeszcze Birusinę, która została znaleziona przez Namu i jego żonę. Namu, czyli tego Indianina z kropką tą indiańską na czole, bo widzieliśmy 2 rozdziały temu, że Birusina została właśnie prawdopodobnie przez tych rogaczy pokonana. Ale tak czy inaczej, wracamy sobie właśnie do tego momentu, w którym przerwaliśmy ostatni rozdział, czyli ten Trunks, który nadal mimo wszystko przyznaje, że nie jest wystarczająco silny, żeby pokonać Birusinę, którą my tu widzimy. Ależ po prostu pięknie przerwałem rozdział w idealnym momencie. Jeden wątek zakończony, drugi rozpoczynamy. Swoją drogą, chłopcy tutaj wyglądają trochę jak Krillan. Czy oni popchali włóczkę w stronę Birusiny, która siedzi na brzegu rzeki i sobie grzebie patykiem w piachu? Czy to jest trochę rasistowskie? Że oni zgodnie z jakimś stereotypem rzucili kotu włóczkę, jakąś taką, no to nawet nie wygląda jak piłka, to wygląda właśnie jak włóczka. Chociaż to może być piłka, którą oni zrobili z jakiegoś świńskiego pęcherza, no bo tam nie sądzę, żeby mieli normalne piłki. Ale to nie jest jakieś tutaj wyśmiewanie się z tego, co widzę, tylko zachęta do zabawy, bo ta grupka małych dzieci mówi do Birusiny: przepraszamy pani, czy pograłaby z nami pani? Ha? Pewnie, ale nie myślcie, że dam wam fory. I Birusina gra z dzieciakami w nogę. Nie wierzę. No jeszcze zobaczcie, jak tutaj siedzi. Wiecie co? Doceniam to, że Edereon, czyli twórca tej mangi, pisał, że jest ze Stanów Zjednoczonych i tam bardziej popularny jest amerykański futbol, prawda? A wybrał ten prawdziwy. Przepraszam, jeśli urażę, ale dla mnie nie ma czegoś takiego jak soccer. Jest futbol i jest amerykański futbol. O! Patrzcie, co robi mała. Co to było? Birusinka, gdybyś to była taka kochana jak mała, to nikt by się nie oskarżał za to, że zabiłaś jakiegoś Tenshinhana czy coś w tym stylu. Moje kocie dzieciątko, zobaczcie jaka kochana kotka. Lada, czy mógłbym cię poprosić na słówko? Już kotkę odkładam. To był błąd. W pewnym sensie to był błąd, tak, potwierdzam. Lada, Birusino, czy mógłbym cię poprosić na słówko? Nagle mówi Namu. Jesteś dobra, proszę, ucz nas! Mówią dzieciaki, które zostały zachwycone umiejętnościami piłkarskimi Birusiny. Gdzie Birusina nauczyła się grać w piłkę nożną? Powiedzcie mi. Chyba że to ona nie grała z nimi w piłkę nożną, tylko jakąś żonglerkę uprawiała. No okej. Nauka piłki nożnej będzie musiała poczekać, dzieciaki. Mam coś do zrobienia. O, no dobrze, do zobaczenia wkrótce. Wróć jeszcze do nas. Dobrze. Możecie być pewni, że was nauczę grać, jak następnym razem tutaj będę. Czyli jeśli, to jest chyba lepsze słowo. Jeśli. Wygląda na to, że będziesz musiała pogodzić się ze swoją przeszłością szybciej, niż się spodziewaliśmy, mówi Namu. Coś się zbliża. Namu chce porozmawiać z Birusiną odnośnie jej przeszłości, bo jakaś chmura się zbliża? No, zobaczmy, o co tu chodzi. Ale skąd w ogóle Namu wie tyle na jej temat? Oni już wcześniej ze sobą rozmawiali, czy co? No, zobaczmy, co tutaj Namu mówi. Nie jestem pewien tego, co się dzieje, ale mam przeczucie, że jest to coś niesamowicie złego. Wiem również, że jakimś sposobem odegrasz wielką rolę w uratowaniu tego świata. To nie jest tak proste, odpowiada Birusina. Zaufanie bardzo trudno odzyskać. Znowu bym tylko wszystko zepsuła. Jak możesz być tak pewna? I w takich czasach, trudnych jak teraz, świat potrzebuje wszelkiej pomocy, jaką może dostać.
Ale o czym wy gadacie? Namu wygląda na to, że już chyba z nią wcześniej rozmawiał i tutaj chodzi o to, że Birusinę cały czas coś gnębi w jej głowie i Namu ją tutaj naprostowuje, żeby ona się nie przejmowała. Po prostu idź pobiegać. Wywietrz sobie pokój, proszę bardzo, zjedz dobrą kolację i humorek się poprawi. Dziękuję ci, dobry człowieku, że powiedziałeś mi rzeczy, o których sama zapomniałam, odpowiada Birusina. Żegnaj Namu, powiedz swojej żonie i swoim dzieciom, że zobaczę je niedługo, że przyjdę do nich niedługo. A my przechodzimy do tej wielkiej chmury, która właśnie na poprzednim panelu zaczęła martwić Namu. Co ona oznacza? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale Birusina chyba się czegoś spodziewa, spoglądając w jej stronę, aż po jej policzku spływa kropla potu, a w międzyczasie w Pałacu Kamiego widzimy trening mentalny Yamszy i Gotena. Nie do końca rozumiem, o co tam chodzi z tą Birusiną, rogaczami i tak dalej. Mam wrażenie, że to są jeszcze wątki, które dalej mają sporo do wyjaśnienia, ale to, co tutaj widzimy na kolejnym panelu, myślę, że jest w 100% jasne. Podczas kiedy reszta czekała, Goten i Yamsza wykonali troszeczkę treningu umysłowego, ale zobaczcie, kto tu się trzęsie. Yamsza jest spokojny niczym strumień w górach Paozła. Goten trzęsie się mocniej niż Motorola stara, kiedy ktoś do niej dzwonił na trybie wyciszonym. Smocze pięści? Wilka jednak nie smocze pięści, wykrzykuje Yamsza. Goten jest tutaj przetransformowany. Wow, Goten jest przetransformowany w swojej głowie. To jest też niezłe, co? Ale nie ma szans Yamszą, który cały czas w bazowej... Ja jestem już tak przyzwyczajony do tych sajenskich transformacji, że kompletnie zapomniałem, że Yamsza nie ma żadnych transformacji. I mówię, że w bazowej formie. No a w jakiej formie? Przecież on jedynie może włączyć Kaiokena, ale to nie jest transformacja. Ała! Mówi Goten. Ej, chłopaki! Nagle całą zabawę przerywa Dandy. Myślę, że w końcu nadszedł czas. Na co nadszedł czas? Na to, żeby Piccolo się w tej mandze przydał? Czy jednak nie o to chodzi? Fiu! Możesz być wdzięczny, możesz uważać się za szczęściarza, że Dandy nam teraz przerwał ten trening. W innym przypadku absolutnie zneutralizowałbym twój atak, mówi Goten, który absolutnie nie był blisko nawet tego, żeby zneutralizować atak Yamszy. Ta, jesteś najlepszy. Zwłaszcza w swojej wyobraźni, chłopaku. Co? Co masz na myśli? Chyba się ze mnie nie śmiejesz, co? Nie, nie śmieję się. To też jest tylko w twojej głowie. Ha. Mówi Yamsza, ale zobaczmy, o co chodzi tutaj. Jest i on! Jejuniu, ile tam czasu minęło! Trunks wychodzi, ja się myślałem, że będę tutaj jakiegoś Piccolo zgniłego ogóra oglądał. Nie ma w tej mandze Piccolo, ja go kocham, ja Piccolo kocham, ale w tej mandze naprawdę nie obchodzi mnie on. Trunks wychodzi z komnaty ducha i czasu. Wszyscy patrzą. Kto tu złapał za... O, Piccolo nawet tutaj patrzy, okej. Yamsza spogląda, Goten ucieszony, Ten Shinhan poważny, Piccolo nie wie o co chodzi, Tapion zadowolony. Jaki on jest piękny! Trunks jak wychodził z komnaty ducha i czasu też miał takie włosy, ale jest na pewno ten kadr, prawda? Jest na pewno ten kadr tutaj, do którego tutaj mogło być nawiązanie w tym miejscu, ale ten świetnie narysowany. Chyba to idzie na okładeczkę, na miniaturkę tego rozdziału. Niesamowicie to wygląda. Trunks wychodzi... No to jeśli to, co powiedziałem w ostatnim odcinku, ma się sprawdzić, jakby coś, kamera się trzęsie przez to, że mała jest za kamerą. Tak, to jest właśnie powód, dla którego kamera się trzęsie, mimo tego, że ja rączki mam tutaj. Jeśli to, co powiedziałem w ostatnim rozdziale, miałoby się sprawdzić, czyli to, że Trunks nie wychodzi z komnaty ducha i czasu, póki nie będzie pewien, że będzie w stanie pokonać Birusinę, to by oznaczało, że zaraz być może zobaczymy coś potężnego. Że zaraz być może zobaczymy Trunksa, który... Patrzcie, on nawet nie czeka! Ho! Zobaczył wszystkich, jest zezłoszczony! Te oczy! Jest taki zezłoszczony, mówi Tapion, potwierdzając moje słowa. O nie, czekaj, Trunks! Trunks wyleciał. Ej, ale ja teraz zacząłem lubić Birusinę, a Trunks chce ją zabić? No to może Rogacza jednak by pokonał, a nie Birusinę. Szybko, za nim! Goten i Trunks lecą. Yamsza i Piccolo też. O, Piccolo w końcu jeszcze się wziął do roboty. Wszyscy lecą za Trunksem? Chłopaka zatrzymać! On nie ma zaciągniętego ręcznego! On zaraz po prostu poleci wszystko... O, patrzcie, gonią go wszyscy, a Trunks jest tak zezłoszczony, że nawet nie chce z nimi rozmawiać i przyspiesza. Co tu się odpiernicza? Co Trunks ma na myśli? Co on chce zrobić? Co on robi? Transformuje się w kolejną transformację i jeszcze bardziej przyspiesza, zostawiając wszystkich w tyle? Birusina to widzi, on wyczuł Birusinę, ale ja nie chcę, żeby on Birusinę bił. Birusina grała w piłkę przed chwilą.
To już wystarczający powód, żeby jej wybaczyć jej grzechy, ewentualne oczywiście, bo tutaj nie wiemy, co ona zrobiła, czego nie zrobiła. Na pewno wiemy, że rogacze są źli. Mała, co sądzisz na ten temat? Kto jest zły? Birusina czy rogacz? Birusina czy rogacz? Ty oczywiście będziesz po stronie Birusiny, prawda? Przecież Birusina to twoja rodzina, no nie? Okej. No nie, on nawet się nie zatrzymuje, on po prostu wjeżdża z buta niczym sobota, jednym strzałem wyłamuje zamek. Mam nadzieję, że oni się dogadają. No ja naprawdę chciałem, żeby Goten wygrywał tę walkę z Birusiną, ale teraz jak Birusina pograła w piłkę, no to moja sympatia do niej wzrosła. Dobrze potraktowała Namu, nie zachowywała się jak jakaś obrażona baba, tylko podziękowała i chyba zrozumiała, a Trunks w tym czasie trenował z jedną myślą, żeby ją pokonać, żeby ją prześcignąć. Ty potworze! Wykrzykuje Trunks, przetransformowany w prawdopodobnie jakieś USSJ? Chociaż czekajcie. Ta transformacja wygląda jak USSJ, ale mam wrażenie, że to może być USSJ bez straty prędkości. Ta masa mięśniowa nie jest aż tak duża, jaka byłaby w przypadku tego normalnego SSJ, ale Trunks poza tym jakby wygląda tak, jakby był przetransformowany właśnie w tę formę, jakby miał zwiększoną siłę, ale jednocześnie nie tracił prędkości. No generalnie coś podobnego do SSJ2, aczkolwiek czy to jest na pewno SSJ2? Ty, dzieciaku, znowu? Dalej, nie mamy teraz na to czasu, wykrzykuje Birusina, ale Trunks nie ma zamiaru słuchać. Rzuca się na Birusinę, a ta jest zmuszona do tego, żeby się bronić. I póki co jest w stanie to robić i nawet próbuje przejść do ofensywy atakując Trunksa, ale ten jest już na takim poziomie, że wygląda na to, że ta walka może się szybko nie zakończyć. Zderzają się pięściami, mamy wybuch w powietrzu, aż Young Gigi bingo mógłbym tutaj wrzucić, ale już tego robić nie będę. Żeby nie tracić czasu, bo nie ma tutaj czasu na czekanie. Ciosy lądują po obu stronach, w zasadzie tutaj chyba wygląda na to, że one nie dochodzą do celu, tylko zderzają się pięści dwójki wojowników. Trunks z zaciekłością, ale Birusina też już straciła dawno ten pokerowy wyraz twarzy. Tapion i twoi przyjaciel już wcześniej próbował. Możesz przestać i mnie posłuchać? Wystarczy już tego gadania, odpowiada Trunks. Birusina próbuje dyplomacji, Birusina próbuje porozmawiać z Trunksem. Oni chyba nie rozumieją jej. Oni naprawdę powinni jej posłuchać, ale Trunks jest przekonany, że to ona zabiła Ten Shinhana, ludzi tych wszystkich w sensie zabiła, że ona zaatakowała jego przyjaciół. Trunks otacza swoje ciało potężną ki, Mała idzie w moją stronę, Birusina zakrywa swoją twarz, czy Mała wejdzie mi na kolanka, Bookmacher tak, Mała, no proszę, takie rzeczy pokazujesz do kamery, kochanie ty moje. No i co ty tutaj, kochana, robisz, no, tuptusiu. Weszła mi na kolanka i tupta. Birusina się zakrywa, Trunks krzyczy coraz bardziej, doskakując w stronę Birusiny. Mała ugniata kolanka, a ja jestem teraz uziemiony ze względu na to, że jak kotek usiadł na kolankach, to wstawać nie wolno. To jest ustawowo przewidziane, że jest karalne wstawanie, kiedy kotek siedzi na kolankach, ale ten kotek, który jest w mandze Bloodlines, prawdopodobnie niedługo będzie leżał na deskach, bo Trunks z tym potężnym sierpem, w zasadzie nawet nie wiem, czy to był sierp, to był cios, który myślę, że mógł nawiązywać do tego uderzenia Goku w Vegetę w Saiyan Sadze, kiedy Goku użył Kaiokena. To też jest bardzo, bardzo popularny kadr. Trafia Birusinę prosto w twarz. Won do piekła, Birusino wściekła, wykrzykuje Trunks, to drugie sobie sam dodałem. Birusina jest wyrzucona daleko, no i tradycyjnie kończymy tutaj tę stronę błyskiem, bo nagle wzniecony jest kurz, widzimy jakiś dum i nagle widzimy błysk. I co ten błysk oznacza? Mała, czy ty wiesz, co ten błysk oznacza? Ja pojęcia nie mam, aczkolwiek powiem wam tak, zbliżamy się bardzo, bardzo powoli do końcówki tej mangi. Birusina wstaje, Birusina żyje, ale Trunks nie poprzestaje. Zgodnie z naukami swojego ojca, tak jak właśnie staruszek, wykorzystując właśnie technikę swojego rodziciela, atakuje Birusinę. No brakuje mi tutaj jeszcze okrzyków, ale myślę, że tutaj i tak to wystarczy. Żeby mnie jako fana Vegety tutaj usatysfakcjonować, Trunks bezlitośnie, bez wytchnienia atakuje Birusinę i te ataki dochodzą do celu, ale wygląda na to, że ona chyba unika tych wybuchów w ostatniej chwili. Zaraz zobaczymy, czy te ataki zostały wyprowadzone prosto w cel, czy jednak naszej kotce, no mówię naszej, no bo czy ona jest po naszej stronie, nie wiem sam, nie, ona chyba nie jest po naszej stronie, ale trochę sympatii we mnie urosło, trochę współczucia, może takiej chęci zrozumienia drugiej strony we mnie urosło, zwłaszcza po tym, jak grała w piłkę z dzieciakami, po tym, jak dobrze potraktowała Namu. Czy to trafiło? Czy to trafiło? Widzimy kolejne wybuchy? Powoli chyba kurz opada, a my jesteśmy na ostatnim panelu tego... Czy to jest ostatni? To jest przedostatni panel tego rozdziału. Skończyłem już grać w gierki. Zakończę to
Tu i teraz, wykończę cię tu i teraz, mówi Trunks. Wygląda na to, że łapiąc Birusinę w potężnego kiblasta. I to jest ostatni panel tego rozdziału. Koszty produkcji kopią w mordę. Aha, kopią w mordę twórców. Także, jeśli chodzi o ten rozdział, to myślę, że dobrze będzie zakończyć właśnie tym panelem, gdzie są linki do wsparcia twórców. I Patreon, Dragon Ball Bloodlines i Ko-fi. Rozumiem, że chodzi o kawę, że można im postawić kawę. Jeśli chodzi o ten rozdział, to było to, czego ja od mang fanowskich najbardziej oczekuję. Na co najbardziej liczę. Emocje. Wiecie co? Doceniam historię, ale jeśli historia nie jest na jakimś arcywybitnym poziomie, jak na przykład uważam, że najlepsza historia, jaką oglądałem, jaką czytałem, to była ta saga Androida Krillana w Dragon Ball New Hope. Tam naprawdę się bardzo wzruszyłem i to była niesamowita historia. Jeśli chodzi o najgorszą historię, no to ostatnio nawet wrzuciłem... Nie będę już tutaj mówił, bo na pewno to oglądaliście. Jeśli nie, no to was odsyłam. Ta historia podoba mi się, ale najbardziej ja liczę na emocje. Najbardziej liczę na to, że dobrze spędzę przy tym czas i to jest absolutnie to, co tutaj dostaję. Także bardzo, bardzo za to dziękuję twórcom Dragon Ball Bloodlines. Jeszcze raz odsyłam was i na Instagrama, który tutaj cały czas widnieje, i do linków, które widnieją tutaj na ekranie, no i też na tego Facebooka, którego do tej pory wrzucałem wam w opis. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba. Jeśli nie zostawiacie lajka dla mnie, to zostawcie lajka chociażby dla malutkiej. No nie będę was robił tak pod włos, żeby zostawić lajka dla kota. Kotek to nie patrzy na lajki, prawda? Malutka. Kotkowi to wystarczy, że będzie dobrze w życiu. Żadne lajki nie zmienią tego, ale to nie zmienia faktu, że możecie zostawić lajka tak czy inaczej, jeśli wam się podobało. Dziękuję za dotrwanie do tego momentu, dziękuję twórcom za tworzenie tej mangi i życzę wam miłego, udanego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana! Dziana! Mała, powiedz dziana. Miau, 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 miau. Ojejku, jaki chiński kotek. No już.